Cześć! Dziś na warsztacie mam komputer HP Compaq 6005 Pro Micro Tower. Jest to sprzęt z roku 2010. Zrobię mu mały upgrade, ponieważ oryginalnie jego specyfikacja nie powalała. Na pokładzie ma jednordzeniowy procesor Sempron oraz 2 GB pamięci DDR3. Zintegrowana karta graficzna Radeon HD 4200 dopełnia obrazu tego sprzętu jako słabego komputera biurowego. Zrobię mu upgrade, zmienię procesor na 3-rdzeniowy Phenon oraz rozbuduję pamięć i dołożę kartę graficzną. A ponieważ komputer był rozebrany do czyszczenia, więc pierwsze co zrobię, to składam go z powrotem. Zaczynam od płyty głównej. Oczywiście HP nie byłoby sobą, gdyby zastosowało standardowe śrubki. Mamy tu takie dziwne śrubki, do których pasuje płaski śrubokręt albo Torx. Jestem przygotowany na taką ewentualność. Mam zestaw różnych końcówek do śrubokręta elektrycznego. Montuję procesor AMD Sempron 140. Ma on jeden rdzeń i taktowanie 2,7 GHz. Montując procesor, należy zwrócić uwagę na jego nóżki. Pasuje do podstawki tylko w jednej orientacji. Instaluję pamięć operacyjną. Są to 4 moduły DDR3. Każdy o zawrotnej pojemności 1 GB. Po zamontowaniu płyty podłączam przewody obudowy. Mamy tu przednie USB, ale także kable audio oraz przyciski obudowy. Kable mają kolorowe końcówki pasujące do gniazd na płycie głównej. Następnie zabieram się za montaż chłodzenia. Nakładam pastę termoprzewodzącą. W komputerze do schłodzenia procesora mamy taki nieduży radiator z 3 ciepłowodami. I zatrzymajmy się tu na chwilę. Oczywiście udało mi się zamontować chłodzenie niepoprawnie. Wentylator chłodzący procesor znajduje się pod czarną plastikową pokrywą. Wentylator dmucha powietrzem od przodu komputera, dlatego też radiator musi być zamontowany w odpowiednim kierunku, tak aby powietrze mogło przez niego swobodnie przepływać. Za nośnik danych posłuży dysk twardy Western Digital Caviar Blue o pojemności 500 GB. Idealnie nadaje się do codziennych zadań, czy to magazynowanie zdjęć z wakacji, czy też przechowywanie kopii zapasowych. Z interfejsem SATA 3 potrafi rozpędzić się do imponujących prędkości, jak na HDD oczywiście. Do tego czytnik optyczny. Podłączam kable zasilające oraz danych. I gotowe, można uruchamiać komputer. Na początek sprawdzam, ile dała zmiana procesora. Uruchamiam test Cinebench. Różnica w wydajności to prawie 4 razy. Niesamowite. Na początek sprawdzam, ile dała zmiana procesora. Uruchamiam test Cinebench. Różnica w wydajności to prawie 4 razy. Niesamowite. W 3D Marku różnica pomiędzy kartą zintegrowaną a dokładaną wynosi 22% w przypadku procesora jednordzeniowego i 14% w przypadku procesora 3-rdzeniowego. Zmiana procesora w tym przypadku poprawiła wyniki o 16% dla karty HD 2400 i tylko 5% dla karty HD 4200. A czy pójdzie na tym dum? Jasne, działa bez żadnego problemu. Uruchamiam z konsoli demo. Dla procesora jednordzeniowego różnica to 22%. Za to dla Phenoma ta różnica to już niecałe 6%. Natomiast różnica wydajności między kartą zintegrowaną a dokładaną dla jednordzeniowego procesora to około 22%, a dla 3-rdzeniowego to już tylko około 6%. Ale ciekawi mnie, czy da się coś więcej wycisnąć z tego komputera? Wygrzebałem w gratach kolejne 2 Radeony. Pierwszy z nich to seria 3400. Posiada 256 MB pamięci, magistrala danych to aż 64 bity. Co da się z niej wyciągnąć? Niewiele. W 3D Marku osiąga podobnie jak poprzedniczki niecałe 3800 punktów.
W Doomie wynik jest symbolicznie lepszy, bo osiągnęliśmy 60 klatek na sekundę. Druga z kart to Radeon serii 4600. Ta karta to już zupełnie inna liga. Posiada gigabajt pamięci na magistrali 128-bitowej. A co na to benchmarki? W 3D Marku mam potężny skok. Od poprzedniczki wynik lepszy jest 3 razy. Natomiast Time Demo w Doom 3 dało wynik 157 klatek na sekundę. To jest już coś. Komputer HP posiada jeden ciekawy feature. Jest to sprzętowa blokada uniemożliwiająca otwarcie obudowy. Zakładając hasło na BIOS i uaktywniając w BIOSie opcję Cover Lock, nie da się otworzyć komputera. Podsumowując, z zestawu marzeń biurowego masochisty udało się wycisnąć całkiem sporo. Po upgrade'ach wydajność w Cinebench wzrosła niemal 4-krotnie, a w Doom 3 różnica to nawet 100 klatek na sekundę z nową kartą graficzną. Największy skok zanotowałem przy wymianie procesora i grafiki, choć ciekawie wypadło też porównanie kart graficznych. Każda miała swoje wąskie gardło w zależności od konfiguracji. Na koniec komputer zamienił się z ledwie zipie w maszynę zdolną do komfortowego grania w klasyki. Kto by pomyślał, że staruszek jeszcze tyle potrafi? Dzięki, że byliście ze mną podczas tej podróży w czasie i wyciskania ostatnich soków z tego komputera. Wasze wsparcie, komentarze i pomysły zawsze dodają mi energii do takich projektów. Jeśli macie sugestie, co jeszcze mogę odrestaurować lub ulepszyć, dajcie znać. Chętnie podejmę wyzwanie. Do zobaczenia przy kolejnym sprzętowym eksperymencie. Cześć!